Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj jesteśmy w domu państwa Franciszków. Franciszka i Franciszki. Tak. Przepraszam na początku, jak weszliśmy tutaj, no troszkę tak, zanim mówiłem, wzruszyłem się po prostu, ponieważ pierwsza rzecz, jaką tutaj Ola zauważyła przed chwilą i ona mi wskazała ją, to jest fartuszek, w którym chodziła. Pani Franciszka. Tak, to jest niesamowite. Zobaczcie, to jest ten fartuszek, w którym pani Franciszka chodziła. Słuchajcie, no... Praktycznie we wszystkich odcinkach serialu, z jakiego Tak, znamy tych państwa, tak, dokładnie. była w tej zopasce. Dokładnie. W ostatnich latach już nie domagała i to był jej chodzik, bo, no bo to są lata jednak. I... Tak, no miała swój wiek. No, Zresztą pani Franciszka miała 88 lat, jak umarła i tak naprawdę to było parę tygodni temu. Zobacz, tu zresztą też są jeszcze jej ubrania. Niesamowicie to wygląda, powiem Ci. Niesamowicie. Zobacz, tu jeszcze są przetwory, które robiła. Zobacz, tu są przetwory, sałatka To taka. jest zupa. To jest zupa? No pewno, to jest jakaś zupa Tak, z ryżem. to jest zupa z ryżem. No, słuchajcie, no, to jest nieprawdopodobne. A tu jest kolejna zupa. To jest taka marchewkowa, to jest makaronowa taka, widzisz? Tutaj pleśń jest, troszeczkę pleśni jest. I taka smycz. Smycz USA, ale to jest na psa, pieska po prostu, to jest smycz psa. Oni mieli tego pieska, pan Franciszek go strasznie kochał. Tak, no pan Franciszek tego to... pieska, tak, bardzo kochał tego swojego psa. Nawet jak był chory, to go leczył. I w telewizji, Wow. w serialu ta kuchnia mi się wydawała ogromna. Tak, ja pamiętam jak tutaj przy tym stole pani Franciszka ciastem częstowała. Tak, a tutaj był prodisz. Dokładnie. A nie wiem czy lodówki chyba nie było. Mam Nie wrażenie było, jakby... nie, wtedy nie mieli, w tym lodówka była 2000 później. roku nie mieli. Czyli tutaj tak naprawdę, zobacz, tutaj jest, tutaj mamy, który to rok mamy? Kwiecień 2019 rok tu jeszcze jest. Widzisz? Tak, pani Franciszka tutaj długo mieszkała. Tu jeszcze 2020 jest. Potem jak zaniemogła, to, Widzisz? Mieszkała chwilę u sąsiadki, a potem trafiła do domu opieki, jak już była bardzo, bardzo schorowana i wymagała już bardzo pomocy takiej specjalistycznej. No to smutne, powiem Ci. Jeszcze odrobinę tutaj węgla jest. Węgiel na tych terenach to on za tani nie jest. No tak. Tu jeszcze, zobacz, tu masz ogórki jeszcze zrobione. Ale właśnie, tam śledzie nawet są. Słuchajcie, tam nawet śledzie są. Śledzie. Tu jest syrop. Syrop o smaku malinowym. Ogórki robione przez panią Franciszkę. Słuchaj, ogórki robione przez panią Franciszkę. Teraz już boję się tego skosztować, ale są tutaj śledzie norweskie. No teraz to na pewno są norweskie. Tu mamy śledzia w zalewie octowej, ryby. Jakiś majonez. Oni, z tego co pamiętam, nie mieli lodówki. Więc dlatego mnie ta lodówka zdziwiła, ponieważ oni przez cały serial nie mieli lodówki, tak? Tak, widocznie ta lodówka Oj, tu trzeba uważać, bo tutaj się sypie, powiem później Ci. trafiła do niej, wiesz? Czyli ktoś po prostu, nie wiem, później dał to pani Franciszce, może. Ludzie się przychodzili, opiekowali, pomagali pani Franciszce i możliwe, że ktoś sprezentował
sprezentował Lodówkę. lodówkę. A co to jest? Bo tutaj widzę grzanki, tutaj jest chleb. Zobacz, są fragmenty chleba. Ale ja wiem. Pani Franciszka i pan Franciszek, prawda, który niestety wcześniej zmarł, 10 lat wcześniej bodajże, tak. w 2012 dokładnie, mieli obydwoje niesamowity szacunek do chleba, przypuszczam. I to jest to jest ten dowód na to, że zbierali po prostu kawałki chleba, żeby potem dać na przykład w pobliskim stawie rybkom, na przykład, czy kaczkom. Wiesz co, na pewno mieli szacunek tak do chleba, jak i do ziemi. Tak. Stąd słowo pana Franciszka, tak? Słuchaj, ale nie mów tego, bo ja jestem wrażliwy na ten temat. Naprawdę, nie po prostu, wiesz, to przytoczymy, ale może nie teraz, dobra? Ziemia ciebie wydała i ziemia cię zje. Tak, dokładnie. Zobaczcie, tutaj wszystko, ten telewizor wywrócony. Ja nie wiem, komu przyjemność sprawiło wywracanie tego wszystkiego, ale to jest, powiem wam, że to jest strasznie wzruszająca eksploracja. Więc jak mówimy jakieś głupoty, no to wybaczcie nam, ale z racji tego, że jesteśmy wielkimi fanami tego serialu i oglądamy go teraz na YouTubie, bo tylko tam teraz leci, to no zawsze się wzruszam tymi słowami, które przed chwilą Ola wypowiedziała. Co tu mamy? A, to jest barometr produkcji radzieckiej, rosyjskiej. Tak wygląda. No pewne detale są takie, że ja nie wiedziałem, że oni posiadają w ogóle coś takiego w domu. Ale ten barometr jest przepiękny. On jest z plastiku. Może to nic specjalnego dla was nie jest, ale dla nas jest to coś niesamowitego. No. Wójt gminy, Tak? tej gminy tutaj, zaprasza panią Franciszkę na spotkanie seniorów. I to było w 2018. Czyli tak jeszcze zapraszali w tym momencie. I brała panią, udział w jakiejś, prawda, tutaj tak. zrzeszeniu jakimś była. O, i książki. Witaminy. Pan Franciszek bardzo lubił książki. Zobacz, witaminy dla seniorów. A pan Jeju. I pan Franciszek musiał to czytać. No pewnie tak. I zaznaczył sobie, że w tym miejscu czyta, ale nie dokończył. Nie ma nawet okładki, nie potrafię jej znaleźć. Ona mogła ze starości po prostu się rozlecieć, wiesz? Zobacz w tych oknach te kwiaty. Zobacz, jak to wygląda. Słuchajcie, przejechaliśmy tu mnóstwo kilometrów. Mnóstwo kilometrów. Tam zbiera się na jakąś straszną burzę. Ale weszliśmy do tego domu, ponieważ, tak jak już wspomniałem, dla nas bardzo wiele znaczy ten dom. To jest tak, jakbyście mieli możliwość wejść do domów bohaterów waszych seriali. Dlatego ja mam na przykład tutaj kartkę. Tak? Prawdziwych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, uśmiechu, życzliwości. Na każdy dzień Nowego Roku życzą dziesiątacy. Wszystkiego na święta i Nowy Rok życzą fani Złotych Łanów z Warszawy, Sylwia i Mariusz. To jest niesamowite, powiem ci. Czyli pani Franciszka dostawała kartki od fanów serialu jeszcze tyle lat. Czyli ona tak naprawdę, ona i on, pani Franciszka i pan Franciszek byli gwiazdami. A jednocześnie do końca byli niesamowicie skromni z tego, co słyszałem. Tak. Że nigdy... To byli taki gatunek, już dzisiaj rzadki, to byli tacy po prostu zwyczajnie porządni ludzie. To jest patyczek. Ale przecież ona goniła gąski tym, pamiętasz? Tym patykiem właśnie. I on jeszcze został. To jest niesamowite. Ona się na nim wspierała później. Mogła się wspierać później, tak. Ja aż zdjęłam maseczkę, bo obojętnie co by tu nie było, to tak czuję, że będzie dobrze. Uważam, że tutaj naprawdę, ja też jestem jakoś tam przygotowany, ale tu miała przygotowane też chyba że do lekarza, żeby ją zawieźć, miała przygotowanego taksówkarza, tam było napisane. No jak się musiała stąd gdzieś wybrać, to pewnie tak. A ciężko tu dojechać, prawda? Powiem ci, całe szafki leków, bo tu jest tego mnóstwo, jeszcze są tutaj.
Także to są takie potrzeby woltaren, czyli gdzieś tam coś bolało. Jeju, ja pamiętam tą tackę. Słuchaj, ona na tej tacce zanosiła herbatę na przykład tym ludziom z telewizji. Pamiętasz? Tak. Ona na tym nosiła to wszystko. To wszystko Ten tutaj jeszcze jest. Był taki wielki i to wszystko tutaj ta ekipa siedziała. Tak. A ta kuchenka jest taka malutka. I jadła ciasto. A tam są chyba jej okulary. No, Zobacz. widziałam. Tam są jej okulary. Jeju, to jest nieprawdopodobne, słuchajcie. Nieprawdopodobne. Okulary pani Franciszki. Z racji tego, że byli bardzo wierzącymi ludźmi, na środku ściany jest Matka Boska Jasnogórska i krzyż po prostu, do którego się modlili. Tutaj w takich właśnie w koszyczkach, w szklaneczkach pani Franciszka i pan Franciszek pili. Co my tu mamy? Jakieś notesy jeszcze są. Notesy. Tutaj jest też coś. No to wszystko będziemy musieli pozasłaniać oczywiście. Jak czasami gdzieś tam się wedrze adres. Szkoda, że tutaj to wszystko zostało tak powywracane. Ja nie wiem po co, dlaczego. To byli tak skromni ludzie. Przecież pan Franciszek mówił, że nie ma łazienki nie dlatego, żeby nie chciał, tylko że go nie stać. Więc to nie byli zamożni ludzie. I żyli i tak naprawdę żyli i prowadzili całe gospodarstwo po to, żeby wyhodować coś, co potem zjedli. Tutaj nie było nic na wyrost. Ale wiesz co ci powiem i to by wszystko pasowało. Bardzo mi się podoba to, że pan Franciszek wtedy powiedział, że on jest tak naprawdę królem życia. On jest królem po prostu swojego życia. I ta wolność jest czymś nieprawdopodobnym. Czegoś, co tak naprawdę tej wolności nam brakuje wszystkim. Zobacz. Tym zamiatali tutaj, widzisz? Mhm. To są najlepsze miotły. Ale akurat ci powiem, że ta miotła, my mamy gorszą w domu. Pora chyba kupić nową. Naprawdę gorsza? Mam takie wrażenie. Bo ja nie zamiatałam nawet. No takie mam wrażenie, że jest gorsza. Co tu mamy? Taki przybornik. To jakieś elementy. Co my tu mamy? Tuberoculin. Bovituberoculin. To jest jakiś do zaszczyku coś chyba. Nie wiem co to jest do końca. Dużo rzeczy, jakieś takich ostrzałki. Jakieś takie różne przyrządy. Smycz z firmy Hitachi. Szczerze myślałem, że już tej firmy nie ma. No właśnie widzicie, że to są takie relikwie. Przejdźmy sobie tutaj. W tym miejscu na pewno był jakiś piecyk, w którym pani Franciszka przygotowywała skromne, aczkolwiek niesamowicie dobre jedzenie. Tu mamy jeszcze sól. Zobaczcie. Pojemnik na sól. Stąd, jeju, nawet widać jeszcze palce odbite. Ola, to jest nieprawdopodobne. Tak? Tutaj widać odbite palce. Jak najprawdopodobniej pani Franciszka, no bo ona ostatnia tutaj przecież była, brała z tej solnicy sól. Widzicie? Odbite palce nabieranej soli. Zostawimy to tak. Trzeba uważać, żeby to nie spadło, bo sól się nie powinna rozsypać, a tutaj to wisi na takim małym gwozdku, który może za chwilę spaść. Tu pewnie były odwieszane naczynia wkładane w ten sposób i one się suszyły nad tym piecykiem. Tu jeszcze węgiel, zobaczcie jak to wygląda. I wiesz co, teraz coś Cię naprawdę zaskoczy. I to świadczy o tym, że ten dom jest magiczny, niezwykły. Już pomijając to, że
Mamy kubek wędkarza. No. Widzisz, kubek wędkarza. Postawimy go tutaj do zmywania. Naprawdę będzie mnóstwo zmywania. Ale tutaj ja sobie profilaktycznie założę maseczkę. Mam całą herbatę, jeszcze w ogóle nie użytą, którą piła pani Franciszka i pan Franciszek. Czarna herbata. Proszę zobaczyć. I tutaj są jajka. Profilaktycznie lepiej, żeby ich nie rozbić, bo może się naprawdę to źle skończyć dla nas wszystkich. Zobaczcie. Tu mamy jajka. Jajka, troszkę makaronu. Nie będę tego ruszał, bo rozbicie takiego jajka po tylu latach spowodowałoby mocną agresję zapachową w stronę naszych nozdrzy. I spójrz sobie teraz tutaj, skarbie, co to jest. Drzwi trzaskają. Halo? Dzień dobry. No faktycznie drzwi. A już myślałem, że gospodarze wrócili. Ojej. Myślę, żeby nas nie wygonili. Znaczy ja powiem Ci, że no nie wiem, różnie może być, prawda, ale no ja nie potrafię, to znów po prostu nie potrafię się w ogóle wypowiedzieć, wysłowić, bo ten dom na mnie robi ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie i może Wam się to wydaje, że wszystko tutaj takie wyrzucone, porozbijane, ale to jest niesamowite. Tutaj mamy telefon, aparat telefoniczny wiszący, nie podłączony co prawda do niczego, ale za chwilę podejdziemy do aparatu telefonicznego, którym pan Franciszek nie zgodził się na sprzedaż. On oddzwaniał do kupca, który proponował mu zakup tej ziemi. Bo tutaj wszystko dookoła już było wykupione, a on był taką oazą niewykupioną ciągle. I złożyli mu propozycję. Nie do odrzucenia? No, nie, jak się okazuje, do odrzucenia. Pan Franciszek z tego telefonu właśnie było ujęcie, kiedy dzwoni i mówi, że nie sprzeda ziemi i domu. Słuchajcie, podejdziemy do tego telefonu, z którego pan Franciszek dzwoni i mówi o tym, że absolutnie nie zgadza się na sprzedaż. Tym oto telefonem wykręcił numery do potencjalnych kupców i odmówił sprzedaży ziemi, ponieważ dla niego ziemia to nie była tylko ziemia. Dla niego ziemia to była życie. Słuchajcie, tu jest mnóstwo zup przygotowanych w tych słoikach. Tak jak Ola mówiła tam na początku przy pierwszej zupie, tu jest mnóstwo zup, warzyw. Niesamowite to jest, naprawdę. Tutaj te schody są już mocno poniszczone. Mam wrażenie, że pójście na górę będzie szalonym wyczynem. Jeszcze się zastanowimy, bo nie chciałbym tutaj zrobić jakiegoś błędu w eksploracji z racji tego, że jestem dosyć podekscytowany tym wszystkim. Tutaj jest zejście do kotłowni. Tu jest boiler na wodę, jak widać. Aczkolwiek to jest raczej jakiś piec. Boiler na wodę? Możliwe. Ogromne drzwi prowadzące w to miejsce.
Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jest tu bardzo ciemno, ponieważ wszystko jest zarośnięte wokół, dlatego muszę się cały czas doświetlać tą lampą. Schodzimy tu troszkę w dół. Trzeba uważać, bo tu jest mnóstwo różnych przedmiotów, które mogą nas skaleczyć. Tak samo to. Może być tak, że to się na nas zawali, więc lepiej sobie po prostu sprawdzić. Tu znów przetwory. Mnóstwo gumowców. Tu jest mnóstwo innych przetworów. Zupy, przeciery, truskawki. Oj, tutaj nawet jest. Haha. Proszę Państwa. Tu jest spirytus. Spirytus 95%. Spirytus rektyfikowany. Produkcja polska. Do połowy, prawie do połowy wbity. Co świadczy, że tutaj nie przychodzili ludzie pić. Być może dlatego, że to miejsce jest bardzo, bardzo ukryte. Jest bardzo, bardzo za drzewami, za lasami. No ciężko tutaj. Tu jest przejście do takiego pomieszczenia, ale tam nie będziemy wchodzić, bo ewidentnie widać, że jest zalane. Tu mamy coś, też jakieś chemiczne sprawy. Nie wiem, co to jest, ale coś płynnego, może dla zwierząt, coś, jakieś rzeczy, wszystko to jest pouzupełniane. Wszystkie te rzeczy po prostu jeszcze są. Wszystko to jeszcze jest. Piła, którą ciął drewno. Mnóstwo rzeczy. To jakieś wielkie bryły. To są kamyki. Przez chwilę myślałem, że to jest węgiel, ale to są kamyki. Spróbuję wejść tam na górę. Tu znów jakiś skórzany płaszcz, żeby Wam pokazać, jak to wygląda to pomieszczenie z tej strony. Tam jest to pomieszczenie podparte jeszcze takim kijem. No i tu mamy pełne spektrum tego wszystkiego, jak to wygląda. Troszkę już źle zachowana podłoga, ale jest. To byli bardzo skromni ludzie, ale jednocześnie bardzo gościnni. Więc mam świadomość, że wchodzimy do miejsca, które no jest czyjeś. Albo nawet jeżeli jest teraz już nie jest czyjeś, to trzeba wziąć pod uwagę, że nadal jest tutaj duch tych osób. To jest ładne, ojej, ale to jest piękne. Ale to jest piękne, to jest taka symulacja okna. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Widzicie? Tutaj mamy doniczkę z kwiatkiem, w oknie takie żaluzje. Tutaj truskaweczka leży. Ale ładne. Naprawdę. Bardzo ładne. Jakieś ogromne żarówki. Tutaj mamy taki ładny kufelek. Mały kufelek. Myślę, że pan Franciszek pił z takiego kufelka. Mnóstwo rzeczy zniszczonych. Tu jakaś sokowirówka. Wygląda na to, że to jest jakaś sokowirówka, słuchajcie. Pewnie pyszne soki robili. Tutaj jeszcze zaczęło padać? Tu jest mydło jeszcze. Całe mydło nieodpakowane, ale już no, zostało troszeczkę takie. Też kolejne mydło. Palmolive. Cały majonez jest. Zobaczcie. Cały majonez. To jakby nie było, tutaj kolejna lodówka. Co my tu mamy? Zobaczcie na tą czapeczkę z kieliszkiem małym. Czapeczka. Zobaczcie, jaka czapeczka. Widzicie? No nie bardzo ten telefon poruszę. On kurczę,
No to tak właśnie jest. Znaczy on jest dla mnie symbolem... Notesik, Tak. z którego dzwonił. Nie ma sygnału. No i pada deszcz, słuchajcie, pada deszcz. Zobaczcie jak pięknie. Jak tu jest pięknie. Jaskółki nisko latają. Jak to było, że po bokach się stawia, tak? Nogi. No tak, no tam jest przyczep, więc... Słuchajcie, te schody są bardzo, bardzo zniszczone. Robię tutaj dziwne sztuki akrobacyjne. Ale być tutaj, a nie wejść. Okej. Wow. O Jezu. Ola, ty tu musisz wejść. To ja wejdę. O kurczę. Dobra, czekaj. Ja sobie to na razie tak położę. Tutaj muszę sobie zawiązać. Ten jest tu bardzo niebezpiecznie. Ale wszystkiego nie wiemy o Franciszkach. Wszystkiego nie wiemy. Pada deszcz. To jest o tyle problematyczne, że może gdzieś tutaj za chwilę coś przemakać. A dom jest naprawdę w złym stanie. Tutaj zapnę i zacznę dalej eksplorować. Słuchajcie, tu się okazuje, że jest ogromna sypialnia z meblami, których bardzo dawno temu na eksploracji nie widziałem. Zapach jest charakterystyczny. Pleśń, prawdopodobnie ona z podłogi się unosi, ten zapach, więc będziemy musieli bardzo, bardzo uważać. Te schody nie rokują na przyszłe lata. Tamta część wolałbym się tam nie zapuszczać. Tu jest znów mnóstwo słoików, mnóstwo książek, które czytał pan Franciszek, ale tu tych książek jest bardzo dużo. Tu jest biblioteczka zamknięta i jest tyle książek. To jest niesamowite, bo tych książek jest tu mnóstwo. Ciężko tutaj to wszystko ogarnąć. Słuchajcie, ta książka chyba najbardziej pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. Filozofia optymizmu Borysa Kuzniecowa. Połóżmy ją tutaj. Przejdę sobie jeszcze tu. Wiara i miłość. Zrób to sam. No tak, taką książkę pamiętam jeszcze za dzieciństwa. Co my tu mamy? Jeszcze książki. Mamy kolejną książkę. Plebania. Wiara i miłość, czyli właściwie na podstawie scenariusza filmu Plebania. Może on oglądał właśnie to. Notatniki teatralne. To jest niesamowite, że tutaj takie rzeczy są. O, właśnie. I to jest ta książka, którą szukałem. Pan Franciszek w pewnym odcinku, jednym z odcinków, czytał o niezidentyfikowanych obiektach latających i mamy książkę, którą pan Franciszek czytał o UFO. To jest ta książka, jej szukałem. Miałem taką nadzieję, że ją znajdę i znalazłem książkę, która była właśnie czytana w tym serialu Złote Łany.
Oj, 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 naprawdę ze wzruszenia po jakąś taką ciekawość niesamowitą. Niesamowita ciekawość. Tam mamy jakiś obrazek jeszcze. Zobaczmy sobie, co to za obrazek. Panie Franciszku, ja bardzo przepraszam. Co my tu mamy? Jakaś pani. Czy ja tam mogę wejść jednocześnie? Myślę, że tak. Nie wiem, kto to jest, ale jakaś taka pani w futrze. Bardzo ładna. Starsza pani. Dobrze, to idę. Uwaga, No, tylko musisz... ja sobie muszę zrobić zdjęcie tych schodów, Mhm. żebym ja to potem w domu zobaczyła, jak jestem głupia, wiesz? Zachowaj spokój. No, No dobra, tu już. no, uważaj, Już będę. no i wchodź. I tutaj jeszcze uważaj, tutaj, gdzie ta dykta jest. A ja wejdę w futrynę, żeby nie było nacisku za dużego. Jesteś? Mhm. I chodź. Jestem. To co? Najpierw robimy tutaj, tak? Dobra, wchodzimy. Ale mi serce wali. To było emocjonujące wejście. Widziałem, ale naprawdę zrobiłaś to rewelacyjnie. Słuchaj, oni mieli Jeszcze trzeba niesamowite... będzie zejść. No, to jest kolejna rzecz. Mam nadzieję, że będą... Piękne meble. Oni mieli piękne meble, właśnie to mnie zaskakuje, że mieszkali tak naprawdę w kuchni. Wszystko w kuchni się działo, a Wiesz tutaj... co? Tutaj przychodzili, tylko że telewizja no, nie miała tutaj wstępu, bo to było ich takie sakrum. No tak, i może właśnie bardzo dobrze tak to wyglądało. Czyli tutaj była ich sypialnia. Tak. Bardzo ładne meble. Staram się tak patrzeć na to, bo widzieliśmy ten stan podłogi na dole. Tu mamy piękne meble, ale Widziałeś te zdjęcia? zaraz tam podejdę do ciebie. Wow, to są zdjęcia pana Frania. No co ty? Ojej, jak po ślubie. Pokaż. Zobacz. Pan Frania. Patrz tu, Pokaż. trzymaj. Jej. To jest niesamowite, słuchaj. Zobacz, Franciszki. No tak. Czekaj, ubieram rękawiczki. O, zobacz, tu pani Frania obiera, coś będą robić. Jaka młoda. No, Jej, to jest niesamowite. pewno. Słuchajcie. Te drzwi robię. A tutaj co? Tu już jest takie współczesne, widzisz? Zdjęcie. Zobacz to. A to? Cóż to jest? Mieli takich gości chyba. Taki gości mieli. Poczekaj, to nakręcę w ten sposób. Oj, zobacz, to jest ten kochany piesek. To jest ten piesek. Jak on się nazywał? Nie wiem, Ares? Nie pamiętam. Nie, też nie pamiętam tego. Jak on się nazywał? Ale mam takie pytanie, czy... Oj! Daj jeszcze na chwilkę to zdjęcie. Pani Frania była młoda. Oj, młoda była. Pani Franciszko, zdrowie. Zdrowie. Mimo wszystko. Jak jesteś gdzieś tam w zaświatach, to zdrowie. Bądź szczęśliwa tam, gdzie jesteś. To jest... Słuchaj, to jest niesamowite po prostu. To jest po prostu niesamowite. Popatrz, jaki samochód. Czekaj, bo to muszę... Wow. Samochód retro, naprawdę. To są niesamowite rzeczy. Niesamowite. Cały czas mam wrażenie, jakby ktoś tu chodził. No powiem ci, ja też mam takie wrażenie. Będziemy musieli się za chwilę stąd wynosić, wiesz. No.
Piękne okno. Szafa. Niesamowicie gustowna firanka. W czasach świetności musiało to wyglądać przepięknie. No wiadomo, że teraz czas robi wszystko. Czas zabiera wszystko. Tak jak wcześniej zacytowałaś pana Franciszka, tak? No tak. Że ziemia nas zje. Dobra, ja teraz stoję na jednej. I teraz pytanie, ta pod spodem jest zgnita? Lewa noga. Lewą nogę daj. Muszę wiedzieć. Daj lewą nogę. Dobra, czyli lewa na dół. Lewa na dół. Dobre. Nie uważaj, na tą musisz bardzo uważać. Stań sobie na tą, znowu daj prawą teraz. Tu? Prawą, tak. Dalej dalej ją daj. Tylko tu jest zgnite, wiesz? Rozszerz nogi, tak, trzymaj. I teraz daj lewą znowu. Bardzo dobrze. Tak, teraz tak, uważaj, bo ta jest bardzo newralgiczna. I teraz musisz dać lewą nogę, ale bardzo. Nie, zrób tak, prawą dajesz bardzo tutaj nisko. Tutaj, aż tutaj. No to kurde, żeś mi dał. No, bardzo dobrze. I teraz schodzisz. Teraz. Mi to. No. Słuchajcie, dzisiaj byliśmy, wiecie u kogo, bo to na filmie wyszło. Ci, którzy oglądali wspaniały serial Złote Łany, na pewno wiedzą, znają ten serial i znają tych ludzi, którzy tu mieszkali. Byli to państwo Franciszkowie. Tak. Tak ich nazywali tutaj w okolicy, ponieważ pan miał na imię Franciszek, a pani Franciszka. Tak. Strasznie zżyliśmy się z nimi tak naprawdę, jak z innymi również bohaterami. Z innymi bohaterami też tego wspaniałego dokumentu. Myślę, że film wam się podobał. No ja jestem pod ogromnym wrażeniem. No ja również. Taka bardzo sentymentalna podróż, wzruszająca, mnóstwo wzruszeń. No i niedługo tego domu już nie będzie. No. Pani Franciszka się z niego wyprowadziła ze względu właśnie na swój stan zdrowia i przede wszystkim na stan domu. Ale mamy go na filmie.